Cześć, razem z moim kumplem spędzimy najbliższe 5 dni na dziko pływając po najdzikszym fragmencie Wisły tradycyjną drewnianą łodzią. Będzie łowienie ryb, bushcraft, urwanie chmury i polowanie na rzecznego potwora. Zapraszam na przygodę. Witam Was nad Wisłą. Jesteśmy koło Janowca nad Wisłą. Jest ze mną Mateusz, który lada moment tu przyjdzie. Często niektórzy z Was mnie pytali o moje gabaryty. Jak widzicie, nie należę do największych. Albo Mateusz należy do największych. Kawał chłopa. Chociaż chyba nie powinienem tak robić, ale tak na poważnie. Mateusz, gdzie my zmierzamy i czemu w ogóle jesteśmy tutaj? Czemu jesteśmy tutaj, to mogę zapytać Ciebie, ale gdzie się wybieramy, to wszystko wyjdzie w praniu tak naprawdę. Kierujemy się w górę Wisły. To jest łódź flisacka, drewniana. No powiedzmy. To jest łódź typowa wiślana, tak zwana pychówka, która była używana do przewozu zboża, piachu, zwierząt, siana, wszystkiego po Wiśle, drzewa. W drogę, pakujemy się, sprzętu mamy masę, plecak waży jakieś 30 kg i to bez żarcia. No przez najbliższe kilka dni nie zamierzamy w ogóle się z cywilizacją w żaden sposób łączyć. Przygoda. Zapraszam, rozsiądźcie się wygodnie, no i miłego oglądania. Wylądowaliśmy na wyspie, na Krowiej Wyspie, zgadza się? Na Krowiej Wyspie jest rezerwatem ptactwa wodnego. Historia Krowiej Wyspy, dlaczego w ogóle się tak nazywa? Lat temu, powiedzmy 50 do tyłu, na wiosnę ludzie tu z pobliskich miejscowości zwozili tu swoje krowy i one sobie tutaj wolno chodziły, jadły, były totalnie szczęśliwymi zwierzakami. A ludzie właśnie na tego typu łodziach dopływali do nich robić taki obrządek. Niejednokrotnie na pewno też biesiadowali, biwakowali na tego typu wyspach. I stąd właśnie się ta nazwa wzięła, Krowiej Wyspy, przez te krówki, które tu sobie urzędowały. Był taki projekt bardzo ciekawy kilka lat temu, gdzie na tą wyspę wprowadzono stado kóz, które sobie tu wolno żyły i wyjadały wszystkie tego typu badylka, które by urosły do krzaków, do drzew i zanieczyściły tutaj te brzegi, na których właśnie się te rzadkie gatunki ptaków rozmnażają na wiosnę. Myślę, że tu warto byłoby dodać właśnie fakt, że Wisła się zmienia, jak każda rzeka praktycznie, zresztą co roku jest inna. Oczywiście rzeka nieuregulowana, a Wisła jest największą bodajże w Europie nieuregulowaną w pełni rzeką.
A czemu zbierasz kamienie? Do metody łowienia naszego największego drapieżnika w Polsce, suma. Bo ja z reguły używałem takich ołowiowych po 5 gramów, nie? No tak. Nie, to troszeczkę inny kaliber. No właśnie widzę. Wiesz co? Po co to kiedyś było zrobione? Właśnie, żeby jakoś tam w miarę regulować. Wiesz, kiedyś Wisła, to ten odcinek też był normalnie żeglugowy. Tędy pływały barki do tych kamieniołomów, które mijaliśmy i które my będziemy dalej mijać. Podpływały barki, ładowały kamień i wiesz, gdzieś tam transportowały go rzeką, nie? Tak, bo to świętokrzyskie zaraz. Tak. No. Tylko, że widzisz, w Świętokrzyskim jest ten kamień, ten taki szary, bo ten kamień, nie? To jest ze Świętokrzyskiego przywieziony. A tutaj ten to jest ten typowo wapienny, tak jak z czego jest zbudowany chociażby zamek Janowski. Powiem Ci, że zgodniałem trochę chyba. Możemy się do ogniska przymierzać. Tak. No właśnie, bo nie wiem, czy razem z Mateuszem w sumie sprostowaliśmy ten fakt, że takie łodzie pierwotnie były używane z kijem. Był motor kijowy. Bo po prostu motor. tak, odpychało się te łodzie, prawda? Tak, dokładnie tak. Tak, spróbujemy najpierw złowić cokolwiek. Najprościej jak się da, czyli koszyczkiem zanętowym. Ale to będzie w formie kolacji? Zobaczymy. No, okej. Zobaczymy, co się wydarzy. A ewentualnie potem spróbujemy złowić coś ciekawego. A najpierw cokolwiek. A są chyba tu piach, nie? Teraz robisz ciasto? Tak, robię zanętę i robię to bardzo nieprofesjonalnie. Ludzie, którzy robią to profesjonalnie, mnie bardzo zganili za to, że to nie jest przetarte, że nie jest w wiadrze i takie jakieś tam różne głupoty. To na pewno cię pocisną jakieś osoby, to ci mogę zagwarantować. No, ja wiem, ale nie przejmuję się, bo ja chcę złowić, wiesz, leszcza na ognisko, a nie brać udziału w jakichś tam zawodach, nie? Mateusz zajmuje się drewnem na opał. Jako że on ma namiot ten 2-sekundowy z Decathlonu, to zajmie mu 2 sekundy rozstawienie go. No ja skoro już rozstawiam, to sobie wrzucę materac i śpiwór. Na piaszczystym terenie musicie wziąć pod uwagę to, że piach jest bardzo luźnym materiałem. I tak samo jak w śniegu, zwykłe śledzie nam się nie sprawdzą, tak samo jest w piachu. Bardzo prostym i najczęściej dobrym rozwiązaniem jest zebranie jakichś patyków, które wbijamy po prostu takie 30 cm, nawet 40 cm w ziemię. No i mamy zabezpieczony po prostu nasz namiot, tak żeby nigdzie nie odleciał. Tereny rzeczne, ogólnie rzecz biorąc, obfitują w opał, który macie często przesuszony.
ułożony na kubkę, no bo często gdzieś się zbiera po prostu na jakimś tam konarze wystającym. No i właśnie w trakcie wysokiej wody po prostu wszystko zmiatane jest w jedno miejsce. Trzeba się jednak upewnić, żeby jakiemuś bobrowi domu nie rozbierać. I takie drewno idealnie się nadaje na platformę pod ognisko. Tutaj chciałbym się zatrzymać i poświęcić chwilę sponsorowi odcinka, jakim jest firma Coros. Producent zegarków. I nie mówię o tym bez przypadku, bo jest to zegarek, który testuję już naprawdę od dłuższego czasu i stał się moim zegarkiem głównym, którego używam. W tym przypadku jest to model Nomad. Zastąpił poprzedni chociażby dlatego, że trzyma na baterii aż 3 tygodnie. Co więcej, mam masę trybów sportowych, które też mi się przydają chociażby w trakcie treningów do mierzenia mojej wydajności, ale sprawdza się ten produkt na wyprawach takich jak ta, bo jest to zegarek dla osób, które po prostu lubią spędzać czas na zewnątrz i wędkować. Ma tutaj chociażby taki system jak boat fishing. Sam rozpoznaję, kiedy faktycznie łowię, no i mogę zapisywać sobie łowiska. Później do nich bez problemu wracać. Co więcej, można wgrać na niego mapy offline, więc nawet jeśli muszę się przedostać przez gęste, przyrzeczne knieje, nawet kilka kilometrów, nie ma problemu. Korzystając z wbudowanego kompasu i mapy, mogę określić azymut i ruszać. Zegarek analizuje dosłownie wszystko, od ciśnienia po fazę księżyca, także naprawdę jest to sprzęt dla wymagających. Oczywiście jest to solidny, wytrzymały sprzęt, więc nie straszna jest mu woda, deszcz czy błoto. A na wyprawach takich jak ta to szczególnie ważne. Więc jeśli ktoś z Was lubi łączyć biwakowanie, wędkowanie, podróżowanie i sport, tak jak ja, to ten zegarek jest stworzony właśnie dla nas. Oczywiście link do zakupu macie w opisie. To koniec fragmentu sponsorowanego. Dziękuję za uwagę i życzę dalszego miłego oglądania. Nad rzeką nie do końca może być prostym zadaniem znalezienie rozpałki. No jeśli jest mokro, to wtedy faktycznie jest problem. Na szczęście mokro nie jest. Dlatego użyję trawy, suchej trawy, chociaż tu sporo świeżych źdźbeł mi się nazbierało. Generalnie zasada jest jedna. Po pierwsze zbieramy no właśnie trawę tą, która jest martwa. To nie zawsze jest takie proste. No i robimy to w rękawiczkach. Chyba że będziecie zbierać po jednym źdźble, no to wtedy nie. A jeśli zamierzacie ją ciągnąć, to wtedy koniecznie trzeba założyć rękawice, no bo łatwo sobie pociąć dłonie. I cały taki kłąb należy troszeczkę rozpylić. I coś takiego powinno pójść z krzesiwa, a jak nie, to z zapalniczki. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, że musimy mieć naszykowane drewno od razu do dołożenia, no bo taka trawa się po prostu spala w ułamku chwili. Mateusz popłynął ustawić kolejne wędki na ryby. Także być może dzisiaj kolacja będzie tutaj z rzeki, to się jeszcze okaże. A jak nie, to na szybko wleci jakaś przystawka. A to pierwsza
przebranie było naprawdę fajne, nie? Wyglądało na fajną rybę. To wygląda jakby już coś tam się, wiesz, zaczepiło. Po pierwsze zawsze rwiesz? Co? Zawsze rwiesz na początku? To znaczy? No, to znaczy podnosisz tak szybko wędkę do Tak, góry. tak. No zawsze. Nie, to jest znowu jakiś klenik. Wiesz, można by go zjeść. W takich warunkach i klimacie z takim widokiem zwykła bułka z kiełbasą smakuje jak przynajmniej dobry posiłek z dobrej restauracji. Być może jest to też kwestia tego, że nie jadłem dzisiaj nic oprócz śniadania, ale na pewno głód jest dobrą przyprawą. Jest to dopiero początek naszej przygody, ale już muszę to powiedzieć. Mam nadzieję, że nie za wcześnie. Otóż Mateusz zachęcał mnie bardzo. Znaczy nie trzeba było mnie zachęcać oczywiście do takiego wyjścia, ale mimo wszystko mówił, jakie to miejsce jest niesamowite. I ja szczerze mówiąc podchodziłem do tego sceptycznie, bo wydawało mi się, że Wisłę znam. No co jak co, ale to są raczej moje rejony. Okazało się, że nie od tej strony. Wielki chłop z wielką rybą. Tak. Ale to jest akurat... O! Patrz, jak sobie poradził. Chcę żyć. Chce żyć. No. Ale to już ostatnie chwile. Jak zajdzie słońce, to już takich małych nie będzie. Wow, ale... Przepiękny widok. Ten sam? Taki sam. Może ten sam się chce nagrać. Nie. To jest babka, prawdopodobnie babka bycza, gatunek inwazyjny, którego nie powinno być w naszych wodach. Bardzo ciekawa, ładna, zresztą przysmak sandacza, aczkolwiek ciekawa, nie? Mhm. Taka egzotyczna. Egzotyczna. Nie dość, że trafiliśmy chyba na rykowisko. W każdym razie ognisko powoli się nam tutaj pali. No a na ryby najlepsza pora się w sumie zaczęła, bo słońce już zaszło. Zobaczymy, czy dzisiaj kolacja będzie tylko o kiełbasie. No i tak mija czas pierwszego dnia tej naszej wyprawy. Bardzo spokojnie, ale to w sumie dobrze. Dobrze to zwiastuje. Znowu kurdupel, więc jak jakaś większa ryba weźmie, to mamy kolację. I tutaj nie ma wielkich górskich szczytów, ani jakichś przesadnych emocji. Nie tego tu szukamy. Klimat jaki jest, jaki daje ognisko nad rzeką, spokój, który bije od tej Wisły, to jest coś, czego w górach nie ma. A to oznacza ni mniej, ni więcej, że po prostu warto podróżować i warto różne miejsca zbadać. Nie ma nic. Pusto? Ja widzę, że ty chyba studzienki to lubisz robić. Lubię. Po zdjęciu. A, no tak. Wypadałem. Nie, wiesz co, jak
schronisku, jak przygotowuję ognisko, to zawsze, wiesz, z jednej strony po prostu dobrze się pali, dobrze wygląda, a my mamy też drzewo nie do końca suche, wiesz. Jak widzicie, 5 minut i płomień jaki potężny idzie z tego ogniska. No to jest właśnie ogromna zaleta ogniska typu studnia. Ogromną wadą jest to, że materiał się bardzo szybko wypala. No i tak z Mateuszem sobie spędzamy ostatnie godziny na gawędzeniu o wszystkim. Patrzymy się w gwiazdy, aż karczycho boli, muszę przyznać. Ale no ten widok jest naprawdę przepiękny. Postaram wam się go pokazać, jak tylko będę mógł. Najbliższe miasto stąd mamy o kilkadziesiąt kilometrów przynajmniej. Chyba do Radomia będzie najbliżej. Do Radomia stąd jest jakieś 40 kilometrów. Ryby sobie gdzieś plumkają, no niekoniecznie biorą na wędkę, ale to już nie jest najważniejsze. Założyłeś na żyłkę, co to jest? O ten świetlik? Mhm. No, taki świetlik fluorescencyjny, żeby do tego było widać. No i dalej bezrybie mamy, ale wiara w nas jest silna. Woda idzie w górę, to dobry znak. O! Klenik. W nocy klenik. No i ciutkę większy. Chyba nadwymiarowy. Zjemy to? Możemy go zjeść, bo chyba nic się większego dzisiaj już nie trafi. Ach, pechowcu. Bo jeszcze tak łyknął głęboko, że i tak chyba z niego by nic nie było, wiesz? Jedna malutka rybka, jak widzicie. Ale to jest idealna okazja, żeby przetestować mieszankę przypraw, którą przygotowałem na tą wyprawę. Ale ości... Ła, takie malusie ma, jak śledź trochę. No tu jest surowe. Jak go zdejmę, to już się rozleci, nie? Nie wiadomo. Poparzysz się raczej. Nie. Łapy z powarza. Powacza. No i ja już prosto z namiotu żegnam się z wami. Widzimy się jutro. Dzisiaj dzień taki raczej wstępny. No, początek. Dobry początek dobrej przygody. Tak myślę. Także o 1:00 w nocy trochę żeśmy się rozgadali z Mateuszem. Kładziemy się spać. No i dobranoc. Życzę nocy oczywiście dobrej sobie i wam i Mateuszowi. Do jutra. Dzień dobry. Wstać się nie chcę, bo godzina 7 wybiła, więc przydałoby się jeszcze chwilę pospać, ale ja jak wstanę, to już mam problem z zaśnięciem. Szczególnie, że słońce zaczyna się dobijać do namiotu. Jak patrzę, to kondensacji jest, w sumie nie ma kondensacji, to bardzo dobrze, bo im dłużej mam namiot suchy, tym w sumie lepiej dla mnie. Nie ma co się rozlegiwać jakoś w namiocie. Trzeba wstawać i przygotować sobie coś do jedzenia i ruszać w drogę, bo mamy trochę do przepłynięcia.
Kiełbasy celowo nabiłem na kija, bo robię teraz coś w rodzaju takiego wege bulionu, ale do czasu. A kiełbasy chcę opiec nad ogniskiem uprzednio, przed dodaniem jej do kociołka, żeby po prostu nabrała trochę takiego smaku, aromatu. Jedzenie mi przystyga, więc czasu mam teraz dość sporo. Na tyle, żeby po prostu spakować cały obóz. Ruszamy w kolejne miejsce. Teraz spróbujemy połowić aktywnie. Być może to będzie to rozwiązanie, żeby faktycznie coś tam złapać. Chociaż z moim szczęściem nawet Mateuszowi może być ciężko. Rozhulał się trochę wiatr, to zwiastuje jakąś zmianę pogody. Prognozy faktycznie wskazują na jakieś opady około 14-15. Jakieś tam chmury też idą z południa, dlatego trzeba się mieć na baczności. W razie czego mam tarpa, więc będziemy mogli na spokojnie sobie ten obóz powiększyć. I tutaj jest szansa na suma, bo jest głęboko. Jest sum. Nawet na pewno. Być może nie widać, bo jesteśmy tuż przy brzegu, ale pod nami jest... Ile? Za 3 metry? 4? 3,5 metra wody. Coś niesamowitego. Tu jest głębokość, nie? Temperatura. Wylądowaliśmy na wyspie bez nazwy, gdzie szukamy tabliczki. Okej, czyli to drzewo ma korę. Dobra, no to chociaż tyle, jakieś konkretne. Szukamy drzewa, na której jest tabliczka w jakimś germańskim języku podobnież, którą będziecie mieli do rozszyfrowania, chyba że mi się uda, ale w to raczej wątpię. Wyspa nie ma nazwy, a jest dość pokaźna. Sporo głogu rośnie. No i na razie z sumami recesja. Ale są jeszcze inne ryby, więc będziemy próbować swoich sił. Tabliczki nie znaleźliśmy. Jeszcze może się uda kiedyś w przyszłości. Ale tutaj wam wklejam jej treść. No i może ktoś z was wie, co to w ogóle oznacza. Około 13 spodziewamy się opadów deszczu, dlatego trzeba się stąd zebrać. Podjęliśmy decyzję, że po prostu płyniemy. Pierwsza fajniejsza wyspa, jaka się trafi, tam zostajemy, szczególnie, że gdzieś tam to widmo deszczu jest. No oraz stawianie sprzętu i generalnie pływanie w deszczu to nic przyjemnego. Dlatego tą miejscówkę zostawiamy, oczywiście taką, jaką ją zastaliśmy, i ruszamy dalej. Jest cały czas presja. Myślę, że bardziej na Mateuszu niż na mnie, na złowienie czegoś, bo ja jestem noga i 2 lewe ręce do tego mam. Będziemy próbować na pewno. Nie po to kupiliśmy praktycznie same warzywa, żeby teraz dietę wegetariańską stosować. Wędka na sumy to na pewno nie jest. Tu znaleźliśmy fajną miejscówkę, przy której będziemy się
prawdopodobnie rozbijać. Generalnie to jest dobra wyspa. No ja mam taki sprzęt, który chciałem przetestować w sumie, bo jest to wędka. Wygląda jak jakieś pióro. Ale jest to idealna rzecz, jeśli chodzi o moje wyjazdy. No bo nie oszukujmy się, nie wezmę wędki na Suma, czy w ogóle jakiejkolwiek wędki gdzieś na wyjazd do Szwecji, gdzie muszę się spakować do plecaka, który ma 50 litrów. I właśnie coś takiego to jest rzecz, której szukałem. Oczywiście nie złowię na nią nic konkretnego. Jak się złamie, no to też w sumie dobrze, bo jak ma się złamać, to niech się złamie teraz, a nie na jakimś wyjeździe. No a po ostatnich moich próbach połowów wędką zrobioną z drewnianego kołka, no wyszło na jaw, że faktycznie jednak przydałoby się kupić chociaż coś takiego. Kurde, zginął mi gdzieś obraz sondy, ale wyskoczyła fajna ryba. Mogły nam zeżreć obiad dzisiejszy, co? A my uciekamy, bo przed nami, a raczej za nami, takie chmury. Lada moment i tu będą. Wylądowaliśmy na takiej wyspie bezludnej, jak żeby inaczej. W ogóle trafił się tutaj jelonek, który jakimś cudem sobie tu żyje. No wyspa jest o tyle, miejscówka jest o tyle fajna, że mamy tutaj brzeg, bardzo stromy brzeg. Jest głęboko, więc szansa na jakieś tam łowienie jest no większa na pewno. Minus jest taki, że są po prostu niesamowite chaszcze i trzeba by wydeptać ten teren. Mamy też presję tego, że po prostu może padać, bo te chmury faktycznie są no z całym moim optymizmem, ale no są deszczowe. A jednak nie chcemy się tutaj jakoś bardzo moczyć. Z kolei najbliższa wyspa w tamtym kierunku, na której można by się rozbić, jest o przynajmniej godzinę drogi stąd. Na pewno nie będziemy szaleć, jeśli tu zostajemy, nie będziemy szaleć z ogniskiem, bo nie ma tyle opału, aczkolwiek ogólnie jest, da się coś nazbierać. Kurczę, to jest fajne miejsce, wiesz, wędkarsko, no w sumie Komary są. na tym brzegu nie jest źle, nie? O tu jakby się usadowić. Wiatr wieje z tamtej strony, tu nas trochę osłania. Tu jest piękne miejsce właśnie wędkarskie, by ustawić wędeczki. No ja bym zostawał chyba tu, nie ma co kombinować. Tylko trzeba się podzielić i coś tu zacząć działać. Po krótkiej chwili tak wygląda nasze miejsce na dzisiejszą noc. Mateusz narobił trochę drewna. Ja przygotowałem tarpa, no bo jakbyś miał rozpadać, zawsze będzie gdzie posiedzieć. Namioty, no też gdzieś będą tutaj stałe. Jak widzicie, to wszystko jest do wydeptania. Przeplatasz przez to oczko i ściągasz z tego drucika, nie? I on sobie już siedzi tutaj. Tu na końcu trzeba zrobić taką pętelkę.
Chodzi o to, że jeśli weźmie większa ryba i nie uda się jej wyholować, to żeby zerwał się sam haczyk z żyłką, a nie cały zestaw. Czasami jak biorą bardzo dobrze, są nieostrożne, jest wszystko w porządku, ale jest czas, kiedy one są bardzo ostrożne i taka cieńsza żyłka pozwala nam jakby je troszkę oszukać mocniej. Tutaj jest po to też ten stoperek, żeby nie obijał się o węzeł. Sam jestem ciekawy, jak to będzie latać. No i prosta sprawa. Tu dajemy zanętę. Jedzonko dla naszych rybek to będzie sobie leżało na dnie. A tutaj na końcu tego przyponu jest jakiś tam sobie robaczek. I on sobie jest po prostu blisko tej zanęty. Ryby to czują, podpływają, szukają sobie wokół tego, trafiają na robaczka, biorą w tym momencie na końcu twojej wędki, na szczytówce. A ty nie masz krótszej tej żyłki? Mam akurat, ale to dlatego, że mi się urwało i tak mi się zaplątało, ale to nie gra roli. Jechaliśmy za Gą właśnie mniej więcej o tą porę na Podlasie i pierwszą noc spaliśmy nad Narwią w miejscowości Narew. I ja tak strasznie, wiesz, mówię, kurczę, nie wziąłem wędki, ale słabo, a tutaj będziemy biwakować nad rzeką. I pojechaliśmy specjalnie do Białegostoku, jakieś 40 km w jedną stronę, gdzie w Decathlonie kupiłem najtańszą wędkę, najtańszy, wiesz, tam zestaw, wiesz, tam 2 godzinki połowić. No mam troszeczkę hopla na tym punkcie. Masz, widać, ale to bardzo pozytywnie odbieram, wiesz? No i... Bo w ogóle nie jesteś takim wędkarzem stereotypowym, w sumie takim, jaki mi się kojarzy. Czyli wiesz, dziadek wąsaty ucieka tam od żony i se łowi, tylko masz faktycznie z tego fan. No i co, okazało się, że tam jest w tej Narwi, na tym odcinku jest mnóstwo ryb, nie? I po prostu pół nocy łowiłem leszcze takie kilogramowe, nie? Tak wygląda mój zestaw na dzisiejsze połowy. No i też jak z nieba spadł mi Mateusz, bo no po prostu zna się na łowieniu ryb, jak mało kto. I dzięki temu będę miał tutaj takie małe seminarium, można by powiedzieć. W porządku. Coś od nas chce. Ale dźwięk, co? O choroba, odkręca mi się. Rączka mi się zaczęła odkręcać. I tutaj jest branie, tu przy samej łódce. Śmiesznie. Chyba się? A nie. Zobaczymy, co tu żyje. 8 cm czy więcej? Chyba więcej. A chcesz ją zjeść na surowo? A to na surowo? To jest krąpik, on jest taki dosyć wysoki. No to nie wygląda jak miał. Może się bryknijmy jednak, spróbować jeszcze szans za tym aktywnym sumem. Bo tam widziałem takie tamki, za nimi powinno być głęboko. Nie, bocian czarny ma czerwony pyszczek i biały brzuch. No nie wiem. W sumie teren taki pod bociana czarnego. Już czułem, że szarpie, ale cholera jasna nie wiedziałem co. Zmienił trochę taki
silny ten prąd. Jak gawędka, taka ryba. Dobra, leć, może cię Sumik skonsumuje. Poza tym, że ja złowiłem jakiegoś małego frędzla, to no jest susza rybna. Zamierzamy dopłynąć do... w sumie tam. Do takiego miejsca, gdzie prawdopodobnie będzie głęboko i będzie można złapać suma, no bo to też jest cel, żeby tego rzecznego potwora wyhaczyć. Cofnąć po kamień do brzegu uwiązać. Jest kolacja. Mieliśmy płynąć, wystawić wędkę na suma, ale warunki są jakie są, trzeba to przeczekać. Dobrze, że pada tak jak teraz. Takie dynamiczne opady bardzo często zwiastują to, że po prostu ten deszcz przejdzie. Słuchajcie, nasz zapas, który zrobiliśmy wczoraj w prawdziwym polskim markecie, kończył się w sumie już dziś. Mamy 2 kiełbaski, Mateusz w ogóle od rana nic nie jadł, także no tutaj frustracja może być jeszcze większa na złowienie czegoś. Generalnie jesteśmy zależni już trochę od tej rzeki, od ryb, bo jeśli nic nie złowimy, no to będziemy delikatnie mówiąc w złym miejscu. Bo faktycznie mamy tylko warzywa, no i nie oszukujmy się, no z samych węglowodanów i to jeszcze warzyw, no kalorii nie będzie i ciężko będzie się tym najeść. Nie będzie tego uczucia sytości na pewno. Dlatego teraz skupiamy się na tym, żeby po prostu coś złowić i chyba spróbujemy no spinning, co? Spróbujemy każdą metodą, która może dać nam pożywienie. Dokładnie. Widok mamy piękny. Byki gdzieś tam w tle byczą. O, czapla siwa. No powiem wam, że w ogóle pod kątem różnorodności biologicznej to miejsce jest po prostu cudowne. Widzieliśmy dzisiaj tak, zimorodka, bociana czarnego. No są to ptaki, których nie widuje się na co dzień. Zimorodka ja nie widziałem od lat. W ogóle zapomniałem o istnieniu takiego ptaka. Jest przepiękny. To jest w ogóle nieprawdopodobne, że w Polsce coś takiego mamy. Bocian czarny to też jest bardzo rzadki gatunek ptaka, który po prostu nam tu krążył nad obozem przez dobre kilkanaście minut. I cisza, jakiej naprawdę nie spotkałem od bardzo dawna nigdzie w Polsce. Tu jest po prostu cały czas cicho. Zero samolotów. No ale wracając na ziemię, bo troszeczkę odpłynąłem. Wędeczkę biorę na spinning. Mateusz zostaje tutaj z 2, no jak widzicie ręce ma pełne roboty. Będzie musiał zdejmować jakieś mikrokliniki, które się tu łapią. Ja będę próbował wyłapać bolenie, bo cały czas gdzieś tam pluskają, chociaż teraz niestety to pluskanie ustało. No dobry moment na nie to był, no przynajmniej ze 2 godziny temu. Trzeba spróbować, bo jak nie, no to po prostu nie będziemy mieć żarcia. No bardzo prymitywne to jest, ale no faktycznie tak będzie. Mateusz siedzi tam z wędkami, no a że słońce już zachodzi, po naszej stronie to już dawno go nie ma i zrobiło się naprawdę zimno. Więc ja się wezmę za rozpalenie ogniska. No tutaj ta trawa jest problemem, no i w takim miejscu przede wszystkim trzeba palić z rozwagą, to bez 2 zdań. Ale
Też bardzo ważne jest to, żeby tą trawę dookoła wypalić w kontrolowany sposób. Nie będziemy tutaj rozniecać ognia na hektary. Chodzi o to, że po prostu ognisko, które rozpalę, muszę pilnować, zabezpieczyć dookoła obszar, no i wtedy już powiedzmy, że jest względnie bezpiecznie, ale to dalej i tak musi być robione z rozwagą. W takim miejscu niemalże konieczna jest taka platforma, bo gdybym jej nie zrobił, to cały żar spadałby po prostu w trawę, wygasał w ziemię, no po prostu nie byłoby z tego pożytku. Dzięki temu, że zrobiłem ją i to jeszcze taką wysoką, to do ognia jest dużo lepszy dopływ powietrza. To pierwsze primo, a drugie primo, ultimo, to drewno od spodu też daje energię, też łapie żar. No i dzięki temu jest po prostu nieporównywalnie łatwiej to ognisko rozpalić. Nie wiem, co ja myślałem sobie, podjęliśmy w tym wino, chyba, że po prostu dzisiaj będziemy znowu wino i ty wiesz, żeby kiełbaskę, zjemy rybę. I tu troszeczkę. Jeszcze ci sól. Co do przypraw mam strasznego nocha. Okay. Wiesz, zawsze wącham wszystkie przyprawy, zanim użyję. Nawet sól, kurde, czasami wącham. No, bardzo lubię sam je konstruować. Wącham sól. Kwestia, że nie klei, tak? No to jak widzicie, celowo odgarniam ten żar spod ogniska. Robię dokładnie to, o czym mówiłem wcześniej. Wypalam sobie tak w kontrolowany sposób tą trawę. Dzięki temu po prostu będziemy mieli taki bezpieczny krąg, ale i tak oczywiście przedtem ognisko wygasimy, bo tutaj warunki no nie pozwalają na palenie bez kontroli. No na kolację Mateusz miał rybkę. Drugiej rybki nie ma, więc w sumie nawet nie ma się czym dzielić. Ja zużyję tą puchę, która miała być taka raczej awaryjna, ale no nie chcę iść spać o pustym żołądku. Dużo też zależy od dzisiejszego sumobrania, bo jeśli złapiemy cokolwiek, no to wiadomo, sumy raczej małe nie są. No ale na obecną chwilę to mamy 2 kg ziemniaków, 2 marchewki i pół cebuli. No z tym może być ciężko przetrwać jutrzejszy dzień. Dzisiaj nocka pod tarpem. Ognisko się dopala, no my chyba odczuwamy wczorajszą nockę przesiedzianą do późna. I dzisiejszy głód całodniowy to też raczej na pewno nie pomaga. Obaj jesteśmy na deficycie, Mateusz to już w ogóle na gigantycznym. Dlatego chyba nie możemy zrobić nic lepszego teraz, jak się po prostu położyć spać. Gdzieś tam będziemy w trybie czuwania, jeśli chodzi o wędki z przynętą na sumy. Nacieszmy się razem klimatem. Do jutra.
Dobranoc. Mamy już zdrowo po północy, ale powiem wam, że to rykowisko to jest coś. Usłyszeć to i tak te byki są kawałek stąd, naprawdę zdrowy kawałek z kilometra, jak nie więcej, ale i tak robi to wrażenie. Witam Was o tym pięknym poranku nad Wisłą. Zostały nam jeszcze 2 dni wyprawy. I problem mamy taki, że skończył nam się zapas jedzenia. To, co mówiłem Wam zresztą wczoraj. Tylko wczoraj, jak jeszcze było, to powiedzmy, że w miarę zabawne. Tak dzisiaj jesteśmy w realiach, gdzie nie mamy jedzenia. Sum żaden nie wziął niestety. Jakby tego było mało, 1 z 3 zestawów nam tylko został do łowienia. 2 koszyczki się zerwały niestety gdzieś tutaj na krzakach. No po prostu tak się zdarza. Więc teraz realnie mamy 1 wędkę do łowienia. Dlatego dzisiejszy dzień będzie kluczowy. Bo jeśli nic nie złapiemy, to trzeba będzie się po prostu ewakuować. No bo nie ma co się zagładzać na siłę. To nie ma żadnego sensu. Generalnie stąd do cywilizacji jest kawałek. Przede wszystkim nie ma żadnej sensownej drogi i pierwsze tam przynajmniej 100 metrów czy nawet kilometry trzeba się po prostu przebijać na azymut przez krzaki. Z takich jednak wydarzeń nieco teraźniejszych to straszna kondensacja się zrobiła na tarpie i generalnie w namiocie mi się zrobiło takie trochę bajorko, zaczęło tam wszystko pływać, śpiwór mi się zmoczył, więc ja się rano obudziłem z zimna, bo tam jedna strona śpiworu po prostu oklapła. Ale na szczęście wychodzi słońce, my jesteśmy od tego nasłonecznionego stoku, powiedzmy. No i tyle, ja zarzucam. Dzisiaj koniecznie trzeba zjeść coś z rana. Jak nie rybę, to chociaż same warzywa. Żeby po prostu mieć siłę na resztę dnia. Nie jest łatwo, ale jest pięknie. Naprawdę przepiękne miejsce. Przygotowałem drugi zestaw, głównie dlatego, że pierwszy jest po prostu w wodzie zablokowany. Już nie będę się z tym szarpał. Poczekam na Mateusza, on ma większe doświadczenie, więc może jakoś sobie poradzi. Może trzeba będzie wypłynąć łódką, ale nie chcę go zerwać, bo to byłaby już masakra. Zabawiłem się tutaj troszeczkę w survival. Wziąłem łepek od śruby, więc będzie działał trochę jak obciążnik. Metoda może nie będzie najskuteczniejsza, ale lepsza taka niż żadna. W skrzynce z narzędziami znalazłem jeszcze taką przypinkę do kabla. To też będzie jakieś tam obciążenie. W przypadku, gdy jesteśmy w takim miejscu, gdzie do brzozy nie ma dostępu, drzew iglastych też nie widać, generalnie rośnie tu tylko klon jesionolistny, no to problem z rozpaleniem ogniska faktycznie jest. Rano suchej trawy nawet nie ma co szukać przez kondensację, rosa jest wszędzie, wszystko jest mokre, także jedyne co może nas uratować to takie suche kawałki drewna. Trzeba taki kawałek drewna pobatonować, w środku na pewno będzie suchy.
Jeśli chcecie zaszpanować na grillu, to jest to świetna technika. Węgiel drzewny łapie iskrę bardzo łatwo. Dalej żar to jest kwestia tylko rozdmuchania. Potrzeba chwilę cierpliwości, w miarę pojemnych płuc. Jak widzicie, mam już naprawdę solidną podstawę na ognisko i tak naprawdę nawet te pierzaste patyki nie są potrzebne, bo tutaj ilość żaru przy rozdmuchiwaniu jest na tyle duża, że na spokojnie wystarczy, żeby rozpalić ognisko od zwykłych patyków. Tutaj jest już gorąco. Ledwo utrzymuje dłoń tak naprawdę. Zresztą sami zobaczcie, jak łatwo zwykły, nie żarzący się kawałek węgla cały się zacznie żarzyć. Mateusz wstał, udało mu się odczepić zestaw z koszykiem. Miałem pewną zagwozdkę, bo ciastka w naszym pudełku były nagryzione. To znaczy nagryzione, takie starte, jakby mrówki tam po nich trochę poskubały. Mogło się przecież ukruszyć w paczce. Ale okazało się, że w nocy po Mateuszu jakaś mysz chodziła, także dobrała nam się tu do zapasów. Na szczęście nie zeżarła 2 kiełbasek, które gdzieś się tam uratowały na dole, o których w sumie nawet nie miałem świadomości. Dlatego śniadanie nie będzie dzisiaj aż takie ubogie, jak miało być. Ja wrzucę 2 garści ziemniaków do żaru, no bo to też będą jakieś kalorie i trochę nas zapcha. Powiem Ci, że chyba te ziemniaki ewaporowały. Trochę maleńkie takie, nie? Wiesz co, bo duże by się nie upiekły. Aha. Węgiel jest zdrowy. One się zwęgliły czy są przypieczone? Bo ja w sumie nie widzę. To no, trzeba wziąć do ręki, zobaczyć na... Tu jest miękki. No ale to nic nie ma w środku. Tak? No. Pokaż. O choroba. Ty, zwęglił się? Kurde, ja to umiem. Śniadaniem zaczynamy dzisiejszy dzień, ale kończymy ten odcinek, także jeśli chcecie zobaczyć, czy udało nam się złapać w końcu jakiegoś rzecznego potwora, no to widzimy się za 2 tygodnie w niedzielę. Będziemy jeszcze walczyć, żeby coś tam ciekawego złowić. No jak na razie na koncie mamy 2 rybki, to takie raczej ościste, ale tak jak mówię, ostatniego słowa nie powiedzieliśmy, także ja Wam dziękuję za uwagę. Dajcie znać, czy się podobało, oczywiście sekcja komentarzy jest Wasza, opis
też wiecie, że jest tam linki do mediów, nie tylko moich, bo też Mateusza. Teraz musisz się tu pojawić. Nie no stary, jak nie kucniesz, to nic z tego nie będzie. Nie no, żartuję. Ale dobra, o, teraz wyglądałem mniej więcej podobnie. No. Też kucnę, żeby nie było głupio. Jeszcze pogłaskaj mnie po głowie. I u Mateusza zobaczycie dużo więcej treści na jego Instagramie. Z wody, z Wisły, no bo to jest ekspert tutejszych rejonów. Dzięki. Trzymajcie się, cześć. Ładnie. Powiem Ci, że nigdy nie jadłem tak ziemniaków. W sensie nie byłem tak głodny jedząc ziemniaki, ale po prostu tą spaloną skórę. O kur... Nie mamy sygnalizatorów, nie mamy dzwoneczka już nawet jednego. Jesteśmy na zdrowym deficycie kalorycznym. Rękawica jest rozpruta totalnie. No, łapa jest cała w krwi. Ciężko to zatamować. Mamy suma! Zobacz, co się dzieje. Zobacz, nie mogę go ruszyć z miejsca. No. Sikorka tu sobie usiadła nade mną. Pięknie śpiewa, aby mnie nie obsrała. Tu ją często w taki opał, który już macie przesuszony. W opał, który macie często przesuszony. Jestem ostry? Jestem. Nie jestem. Moment. Lepszy, ale w sumie już powiedziałem przysłowie. Nie było klimy i nie otwierały się szyby, nie? Super. W korku zawsze z otwartymi drzwiami jechałem. Byłem prowizoryczny, ale będzie się trzymać. Nie? Myślisz? No, Okej. chyba, że się, ja wiem. Nie będzie trzymać. Nie będzie, w sensie, wiesz co mi chodzi? Muszę sprawdzać, czy jest dźwięk, bo A ostatnio co się wtedy dzieje, jak przesuwa się pasek, bo Okej. mam od dźwięku, od mikrofonu, a no właśnie w tym ostatnim wyjeździe w Bieszczady jest na przykład ujęcie, gdzie 2 minuty idę, mówię do kamery i tyle Okej. jest, nie? Wylądowaliśmy na wyspie No jest problem trochę, bo ja na tych ujęciach często mówię dużo, a później dużo pokazuję, nie? I tak będę musiał kombinować. Dalej, taka, dalej. Patrz, tylko tego nie dotknąłeś jeszcze. To? Nie, ta pionowa. A, dobra. Do- Ma ISO bardzo duże, czyli tak jakby rozjaśnianie ekranu. Działa trochę jak noktowizor, jak jest na automacie i wtedy po prostu jest ziarno, nie? W sensie wygląda jak na noktowizji, a do ładnego filmu w 4K to niekoniecznie jest potrzebne, nie? No ale stwierdziłem, że dobra, mogło się ukruszyć przecież... Kurde.